Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy krach na surowcach będzie trwał? Surowce, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Czy krach na surowcach będzie trwał? Surowce, co dalej? Wydarzenia, które się teraz dzieją na naszych oczach, pokazują nam, jak bardzo wyraźnie teraz rośnie zmienność na surowcach. Jest to pochodna potencjalnego wciąż kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, co się będzie dalej działo, ale także przeanalizujmy najważniejsze surowce ze względu na ich potencjalny możliwy ruch w drugim kwartale i w którym kierunku inwestorzy się pozycjonują na rynkach surowcowym. Warto być tego świadomym. Na samym początku zobaczmy, jak zachowuje się bloombergowy indeks surowcowy, który zatrzymał się dokładnie na bardzo wieloletniej górnej krawędzi kanału spadkowego i wydarzenia ostatnich miesięcy i na przestrzeni ostatniego roku widzimy klasyczne odbicie, czyli osłabienie cen surowców. Prawdopodobnie będzie one kontynuowane z powodu tego, że co się dzieje na amerykańskim dolarze i w takiej sytuacji ten amerykański dolar cały czas będzie wymuszał jednak, żeby surowce były pod presją. Natomiast jak zobaczymy za chwilę na wykresach, surowce zaczynają się dzielić na te, które rosną, na te, które spadają. Najbardziej interesująco jest teraz na rynku węgla, który od 1 stycznia, od początku tego roku spadł aż o ponad 50%, prawie 60% spadku ceny węgla oznacza, że taki spadek jednoznacznie wypełnia definicję krachu, więc krach na węglu stał się faktem. No i teraz jest pytanie, czy będziemy świadkami kontynuacji tendencji spadkowej. W dalszej części tego materiału będą już bezpośrednie prognozy instytucji finansowych co do ceny węgla. Natomiast spadek jest faktem i widzimy wpływ zawirowań na rynku nośników energii na zachowanie ceny węgla, a to będzie także skutkowało tym, że presja inflacyjna będzie nieco spadała. Kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to jest gaz ziemny. Zobaczymy pierwszy wykres dotyczący gazu w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim jest dla nas istotny gaz handlowany w Europie. I tutaj od sierpnia spadek ceny gazu wynosi już ponad 85%, więc słowo krach jest także uzasadnione do tego, co się dzieje na cenie gazu ziemnego. Jaki jest dobroczynny, bardzo dobry wpływ zachowania ceny gazu na perspektywy inflacyjne, na dezinflację w strefie euro. Obserwujemy to już od kilku miesięcy, ponieważ zachowanie zwłaszcza inflacji producenckiej pokazuje, że teraz dla strefy euro, przynajmniej dla Europy, to zachowanie ceny gazu jest kluczowe i oczywiście w kolejnych miesiącach także ten czynnik będzie wpływał na to, żeby te procesy dezinflacyjne jeszcze przyspieszyły, ponieważ ekstremum ceny gazu miało miejsce w sierpniu, czyli prawdopodobnie procesy dezinflacyjne w Europie będą kumulowały w sierpniu i we wrześniu, czyli dane, które poznamy we wrześniu i w październiku, mogą nam pokazać największy wpływ tych zjawisk związanych z inflacją o charakterze podażowym na zachowanie cen, na zachowanie inflacji na starym kontynencie. Kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to zachowanie ropy naftowej, a zachowanie ropy naftowej i Państwa komentarze były inspiracją do tego, żeby taki materiał powstał, a jeżeli dzisiaj ropa naftowa utrzyma wybicie poniżej poziomu $70, to wykres tygodniowy będzie jednoznacznie zachęcał do tego, żebyśmy byli świadkami kontynuacji tendencji spadkowej. Warto być tego świadomym, co się teraz dzieje na ropie naftowej. Analiza techniczna będzie sygnalizowała nam spadek w okolicach $55, a być może nawet do poziomu $45, a jak wiemy także bardzo duże i silne przełożenie jest zachowania ropy naftowej na perspektywy inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli naprawdę utrzyma się cena ropy naftowej poniżej $70, to przyspieszenie procesów dezinflacyjnych w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie będzie miało miejsce, a to jest kolejna bardzo dobra wiadomość dla perspektyw dla gospodarki, ponieważ w perspektywie nie będzie już trzeba aż tak bardzo podnosić stóp procentowych i oczywiście jest to także bardzo korzystna perspektywa dla rynków ryzyka, czyli mówiąc innymi słowami, dla rynków akcji na całym świecie.
Kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to zachowanie ceny pszenicy. Cena pszenicy dalej spada. Spadliśmy już nie tylko poniżej poziomów, które były znotowane przed wybuchem wojny rok temu, ale także jesteśmy na poziomach najniższych od trzeciego kwartału 2021 roku. Jak na dłoni widać, jaki jest teraz dobroczynny wpływ tego, co się teraz dzieje na rynku globalnych surowców, że ta tendencja, która jest widoczna, która jest obserwowana na indeksie surowcowym Bloomberga, jest w tym wypadku potwierdzana. Obserwujemy także zachowanie miedzi dla rynków ryzyka. Szczególnie istotne jest to teraz, czy ten poziom 8650 będzie pokonany, czy też nie. I względem tego poziomu bardzo wielu inwestorów się pozycjonuje. Ale tendencję spadkową widać, więc rynek czegoś się obawia i czegoś się tutaj, coś wpływa na niepokój. I nawet perspektywy otwarcia chińskiej gospodarki nie są w stanie podbić, utrzymać ceny miedzi nad tym poziomem $9000. I teraz to, co nie pasuje do układanki, która mówi o spadkach cen surowców. Zachowanie złota. Jak wiemy, złoto jest ściśle skorelowane, o czym będzie za chwilę, z amerykańskim dolarem, z amerykańskimi obligacjami. No i w takiej sytuacji, kiedy te rentowności spadają, czyli atrakcyjność amerykańskich obligacji się zmniejsza, to inwestorzy lubią kupować złoto i ta tendencja jest teraz obserwowana, stąd też złoto zachowuje się odmiennie niż ten kierunek, który jest wskazywany przez Bloombergowy indeks surowcowy. I widzimy to tutaj na tym wykresie bardzo wyraźnie, jak cena złota spada, jak dużo teraz jest obrotu na rynku złota, że te kolejne sesje przynoszą naprawdę gwałtowny wzrost atrakcyjności i zmienności na cenie złota. No i że jest to oczywiście także pochodna zawirowań i niepewności, czy ten kryzys, który w poprzednim tygodniu zaczął się rodzić w systemie bankowym amerykańskim, przerodzi się w też coś większego, czy też nie. Natomiast myślę, że tendencje do wzrostu są scenariuszami bazowymi. Utrzymanie nad poziomem $1900 sygnalizuje atak na ostatnie maksima z dużą szansą, że zostaną one pokonane, czyli będziemy świadkami, rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ataku na poziom $2000 i nawet na poziomy jeszcze wyżej ustanowione. No i teraz przejdźmy już do kolejnego działu, ale zanim do tego dojdzie, warto pamiętać, co teraz jest takim głównym czynnikiem, który wpływa na zmienność, i jest to potencjalny wpływ kryzysu bankowego na system finansowy. I w tym miejscu zachęcam do specjalnego raportu, który mówi o tym, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank. Dlaczego ten bank upadł? Czy winny jest tylko i wyłącznie ruch na obligacjach amerykańskich i oczywiście co dalej? Czy są jakieś podmioty, które to są podmioty, które są teraz najbardziej narażone na efekt domina, co może się dalej stać? Przypominam, ten raport jest tam na dole, link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Na wykresie srebra obserwujemy także próbę wzrostowego odbicia. Ten poziom $21,5 cały czas pracuje, pełni rolę punktu odniesienia, widać go bardzo dobrze. Jest to także miejsce potwierdzone przez średnią na wykresie, którą obserwujemy, i należy także zwrócić uwagę na zachowanie platyny, gdzie mamy próbę utrzymania tendencji wzrostowej, więc te metale szlachetne przede wszystkim próbują nam kontynuować tendencje wzrostowe. I przejdźmy teraz do tych statystycznych porównań i prognoz już bezpośrednich dotyczących tego, co się może wydarzyć. Na samym początku prognozy co do cen węglowodorów. Widzimy tutaj, jakie są prognozy, mediana prognoz, jaka jest, czego się rynek spodziewa na najważniejszych instrumentach. Zobaczmy, jakie są prognozy dla rynku ropy naftowej, i na następnym wykresie widać już uśrednioną ścieżkę prognoz, mediane prognoz i maksymalne i minimalne prognozy dla ropy naftowej. Bardzo podobnie jest dla ceny gazu, prognozy instytucji finansowych i wykres pokazujący tego, jaka jest uśredniona ścieżka zachowania ceny gazu w następnych miesiącach i w następnych kwartałach. Warto wziąć na to, warto zwrócić uwagę, że inwestorzy raczej spodziewają się wzrostu cen gazu ziemnego niż spadku. Na następnym wykresie mamy prognozy instytucji finansowych
dotyczących ceny węgla, o czym było wcześniej w materiale, o tym, że cena węgla spadła o grubo ponad 50% w ostatnich 3 miesiącach. I jak widzimy, inwestorzy spodziewają się, że raczej cena węgla spróbuje wzrostowego odbicia, a nie spadków. Na następnym wykresie mamy uśrednione prognozy dla najważniejszych metali. A gdy zagłębimy się bardziej w materiał, to widzimy, że prognozy dla ceny złota najważniejszych instytucji finansowych pokazują, że inwestorzy raczej spodziewają się utrzymania tych bieżących poziomów przez następne kwartały, a nie spadków. Obserwujemy także, że prognozy co do zachowania ceny srebra pokazują nam, że ten ważny poziom $21,5 ma się obronić, a cena srebra ma kontynuować wzrosty. Tak pokazuje mediana prognoz, które przed chwilą poznaliście, widzieliście Państwo. Na następnym wykresie mamy cenę miedzi, prognozy dla ceny miedzi i mamy ścieżkę tego, jak ma się zachowywać według uczestników rynku cena miedzi i tu także mamy w kolejnych kwartałach raczej wzrosty niż spadki. I zobaczmy teraz prognozy dla najważniejszych produktów rolnych. Dla nas szczególnie istotna jest perspektywa cen pszenicy i na następnym wykresie widzimy, że tylko rynek spodziewa się niewielkiego wzrostu cen pszenicy w następnych kwartałach i na początku 2024 roku. Ale rynek surowcowy można także w inny sposób wykorzystać i obserwować. Są to korelacje, czyli powiązania między zachowaniem najważniejszych surowców, metali szlachetnych, a tym, co się dzieje na innych klasach aktywów. Następne dwa slajdy pokazują nam korelację, macierz korelacji dla najważniejszych instrumentów finansowych, w tym surowców. I pierwszy na tapecie idzie związek między zachowaniem ceny złota a walutą australijską. Australijska waluta należy do kategorii walut surowcowych i widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie dominuje korelacja dodatnia, czyli potwierdzane jest to, że waluta australijska należy do kategorii walut surowcowych. Ta korelacja jest silna, z tendencją do bycia bardzo silną, więc oznacza to, że jeżeli cena złota rośnie, to prawdopodobnie urośnie także wszystko, co jest związane z australijską walutą i odwrotnie, jeżeli cena złota będzie spadać, to prawdopodobnie australijska waluta będzie się osłabiać. Na następnym wykresie widzimy, jakie jest ścisłe powiązanie od wielu lat między zachowaniem euro-dolara, czyli amerykańskim dolarem, a ceną złota. I tutaj jeszcze lepiej widać, że amerykański dolar jest skorelowany z zachowaniem ceny złota. I widzimy, że jeżeli występuje presja na to, żeby amerykański dolar był kupowany, to występuje presja przeciwko cenie złota, czyli żeby złoto spadało. A jeżeli euro-dolar rośnie, czyli amerykański dolar się osłabia, to występuje presja na to, żeby cena złota rosła. Warto być tego świadomym i próbować wykorzystywać to w codziennych inwestycjach. Kolejna korelacja między zachowaniem ceny złota a srebra i widzimy, że jest ona na przestrzeni lat zawsze dodatnia, z tendencją do bycia silnie, bardzo silnie, wybitnie silnie dodatnią. Wniosek jest taki, że jeżeli cena złota będzie rosnąć, to cena srebra także będzie rosnąć, a jeżeli cena spadać będzie jeżeli cena złota będzie spadać, to cena srebra także będzie spadać. Kolejna ciekawa korelacja między zachowaniem ceny złota a zachowaniem pary dolar do jena i w tym wypadku silna wartość ujemna pokazuje, że jeżeli cena złota rośnie, to jen ma tendencję do tego, żeby się umacniać, czyli para dolar do jena, żeby spadała. Kolejna ciekawa korelacja między zachowaniem ceny złota a rentownością amerykańskich obligacji 10-letnich także przeważnie jest wyraźnie ujemna, nawet głęboko ujemna, czyli wniosek jest taki, że jeżeli obserwujemy spadki rentowności amerykańskich obligacji, to występuje presja na to, żeby kupować złoto i właśnie takie zjawisko teraz obserwujemy. Amerykańskie obligacje spadają i występuje naturalna presja na to, żeby cena złota rosła. Kolejna ciekawa korelacja między zachowaniem pary dolar do jena a ceną srebra i w tym wypadku także widzimy, że jest ona silnie ujemna. Korelacja między zachowaniem euro-dolara a ceną miedzi także jest wyraźnie dodatnia. To pokazuje, że jeżeli obserwujemy wzrosty euro-dolara, to można także spodziewać się wzrostów ceny miedzi. Kolejna ciekawostka.
Pokazuje zachowanie ceny miedzi i indeksu Standard & Poor i na chwilę obecną obserwujemy ewenement, ponieważ bardzo rzadko zdarza się tak, że ta korelacja jest ujemna, przeważnie występuje korelacja dodatnia. Jeżeli cena miedzi rośnie, to występuje presja na to, żeby i indeks Standard & Poor rósł. Kolejna ciekawostka, miedź, korelacja z parą dolar do złotego występuje przede wszystkim ujemna, co oznacza, że jeżeli obserwujemy wzrosty ceny miedzi, to występuje prawdopodobnie także presja na umocnienie, czyli na spadki pary dolar do złotego. Warto być tego świadomym i próbować wykorzystywać takie zależności. Kolejna ciekawa zależność, cena miedzi a indeks WIG20 i tutaj jeszcze bardziej widać, że na przestrzeni ostatnich lat ta korelacja jest praktycznie zawsze dodatnia, z tendencją do bycia silnie dodatnią i wniosek jest taki, że jeżeli obserwujemy wzrosty ceny miedzi, to prawdopodobnie indeks WIG20 będzie kontynuował wzrosty. Teraz korelacja między zachowaniem ropy naftowej a parą dolar do Kanady i tutaj także widzimy jak na dłoni, że potwierdza się, że waluta kanadyjska jest walutą powiązaną z zachowaniem ceny ropy naftowej. Jeżeli cena ropy naftowej spada, to występuje presja na to, żeby para dolar do Kanady rosła i odwrotnie, jeżeli rośnie cena ropy naftowej, to jest duża szansa na to, że para dolar do Kanady będzie spadać. Powiązanie między ropą naftową a indeksem WIG20 także ma dużą szansę być dodatni, więc myślę, że te zależności, te korelacje warto wykorzystywać do bieżącego inwestowania. Te powiązania są silne, występują praktycznie przez cały czas, bez względu na to, czy jest hossa, bessa i różne inne zawirowania rynkowe. Te już surowce zostały przeanalizowane. Przejdźmy do szybkiego opisu tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Ten materiał nagrywam jeszcze przed sesją amerykańską, więc nie wiem, jakie są dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, ale dane o inflacji dla strefy euro były dokładnie takie jak prognozy, więc tu się niewiele zmienia. Oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej pokazują, że rynek spodziewa się jednak jednej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale raczej w maju. Na chwilę obecną jest wyceniana podwyżka o 36 punktów bazowych w swoim piku. Bardzo podobnie jest dla strefy euro. Jest cały czas grana podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych i być może jeszcze jedna. Warto zwrócić uwagę, że dla strefy euro i dla Stanów Zjednoczonych te wartości, które są teraz dyskontowane, są bardzo podobne. Dla strefy euro 41 punktów bazowych, a dla Stanów Zjednoczonych 36 punktów bazowych. Amerykańskie obligacje wracają w rejon tego ważnego poziomu 3,45%. Na rentowności to jest ważny, istotny poziom. Im bardziej spadają rentowności, tym bardziej popyt na ryzyko atakuje zwłaszcza indeksy giełdowe. Warto być tego świadomym. Mamy szóstą z kolei sesję, gdzie zmienność na amerykańskich obligacjach dwuletnich przekracza 20 punktów bazowych, a to jest coś, co bardzo rzadko się zdarza i warto być świadomym tego, co się teraz dzieje na tych obligacjach, które w czasie rzeczywistym oddają nam, jak inwestorzy myślą, co się wydarzy dalej w polityce monetarnej i oczywiście w oczekiwaniach inflacyjnych, bo to także jest istotne. Złą wiadomością jest to, że zaczyna rosnąć inwersja krzywej dochodowości, która z minus 100 rośnie do minus 50, a właśnie w momentach, kiedy ta inwersja zaczyna się znowu odwracać, występuje zjawisko, jakim jest recesja. Przynajmniej tak było historycznie i jestem także bardzo ciekawy, czy to się znowu potwierdzi, czy takie zjawisko będzie znowu odzwierciedlone w zachowaniu amerykańskiej obligacji. Euro-dolar na razie jest dość stabilny. Czy dzisiaj ten poziom 1,06 się obroni? To jest kluczowe pytanie. Utrzymanie nad tym poziomem będzie jednak faworyzowało grę przeciwko amerykańskiemu dolarowi, a utrzymanie nad poziomem 3900 punktów, na co jest bardzo duża szansa, pozwoli także myśleć realnie o wzrostach na indeksie Standard & Poor, a już przejście poziomu 4000 punktów i zakończenie tygodnia nad tym poziomem po tygodniu, który był bombardowaniem negatywnych informacji, sygnalizowałby naprawdę wielki popyt na ryzyko, który moim subiektywnym zdaniem wynika z zachowania amerykańskich obligacji, z tego, że rentowności spadają i podnoszą wyceny, zwłaszcza tych spółek technologicznych. Indeks DAX także prawdopodobnie utrzyma nad poziomem 15 000 punktów swój kurs, dlatego też myślę, że te sygnały, które dzisiaj powstaną po zakończeniu świecy tygodniowej, będą faworyzowały scenariusze prowzrostowe. Zobaczmy, które banki lepiej się zachowują, czy te w Europie, czy te w Stanach Zjednoczonych i ewidentnie widać, że od samego początku tego roku
Rynek faworyzuje europejskie banki, a nie te w Stanach Zjednoczonych. Niezwykle ciekawe zjawiska dzieją się na Bitcoinie, ponieważ znowu wychodzimy nad poziom 25 tysięcy dolarów. Jeżeli w tym tygodniu, za kilka godzin uda się zakończyć handel na rynkach regulowanych tym Bitcoinem nad poziomem 25 tysięcy dolarów, utworzy się formacja odwrócony RGR o kilkumiesięcznej historii, wyjdziemy nad średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i otworzą się perspektywy nawet do ruchu w okolicy 35 tysięcy dolarów i naprawdę sytuacja będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe w każdym możliwym terminie. Nawrót do hossy stanie się faktem i też moim zdaniem jest to pochodna tego, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji i na tym, że część inwestorów zakłada, że Fed w przyszłym tygodniu będzie obniżał stopy procentowe. Niektórzy inwestorzy wierzą w to, a być może wystarczy nawet perspektywa, że te stopy będą obniżane w drugiej połowie tego roku i już tutaj jest tankowane ryzyko, czyli ten Bitcoin zaczyna rosnąć. Rynek złotego pokazuje nam dzisiaj stabilizację, ale raczej siłę krajowej waluty. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że ostatnie zawirowania nie doprowadziły do jakiejś panicznej wyprzedaży krajowej waluty, a to tylko pokazuje, że moim zdaniem w tym tygodniu wygrały polskie obligacje, które zdyskontowały szczyt inflacji w taki sposób, że inwestorzy kupili polskie obligacje, znowu zaczęli kupować ze zdwojoną siłą polskie papiery, licząc na to, że cały 2023 rok będzie rokiem obligacji, że to one dadzą najwyższą stopę zwrotu, a dopiero w perspektywie obniżek stóp procentowych, czyli za rok, będzie atrakcyjny raczej rynek akcji niż rynek długu. Dlatego też moim zdaniem cały ten tydzień należy do papierów skarbowych i prawdopodobnie one będą rozpoczynać w drugim kwartale tego roku następną falę aprecjacji, umocnienia, licząc także na to, że i w Polsce będą obniżki stóp procentowych. Także zapowiada się, że następny tydzień z Fedem będzie jeszcze bardziej interesujący, wiele się także będzie działo, więc należy trzymać rękę na pulsie i przypominam, drodzy Państwo, na zakończenie, tam na dole link w opisie i link w komentarzu jest specjalny raport poświęcony temu, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank. Dlaczego ten bank upadł? Czy winny jest tylko ruch na stopach procentowych, czyli na amerykańskich obligacjach i które kolejne banki są zagrożone? Naprawdę zachęcam do tego, żeby wiedzieć, być świadomym tego, gdzie czają się ryzyka i w tym raporcie, który jest tam dostępny na dole i ten link jest dostępny także w komentarzu, jest wyszczególnione, na co należy zwracać teraz szczególną uwagę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!